Jeśli chcemy prowadzić zawodnika, nie możemy myśleć o nim, o tych treningach w kategorii jednostek, tylko w kategorii jednostek, które składają się na długofalowy proces. I okej, nie są na takim poziomie, żeby rywalizować później i robić to zawodowo, natomiast pozwala im to zdobyć stypendium na uczelniach zagranicznych i reprezentować drużynę akademicką. I dzięki temu mają sfinansowane studia i oprócz tego nadal rozwijają się tenisowo. To się nie zdarza często, że z taką odwagą dzieciaki mówią o tym, ja chcę być numer 1, ale zdarzają się. Bo to jest taki mniejszy kort, trochę gra się paletką taką chyba drewnianą. Rakietą taką małą, powiedzmy. I teraz hejt, nie paletka, tylko rakieta. Tak, jak już jesteśmy tutaj. Samo Trzeba było cierpienie, już krzyczeć. masz lekcję pokory, dziękuję. Nie możemy powtórzyć. Ma zostać. Dobrze, dobrze. Witajcie kochani w kolejnym odcinku Wywiadowni Gospodarczej. Dzisiaj odcinek specjalny z Eweliną Starczewską. Cześć Ewelina. Cześć. Odcinek specjalny dlatego, że porozmawiamy o tenisie, o pasji, o pokorze, o wyzwaniach, z jakimi mierzą się zawodnicy, trenerzy, rodzice. Jak wygląda prawdziwy mecz, jak wygląda utrzymanie takiego klubu, w jaki sposób możecie pomóc, w jaki sposób możecie coś zyskać jako firmy, jako biznes, jako osoby szukające świetnych relacji i czegoś prawdziwego. Zapraszamy Was do dzisiejszego odcinka. Idźmy od razu w pierwsze pytanie. Chcielibyśmy się trochę dowiedzieć, jak powstał klub, park tenisowy Olimpia i jak to się stało, że jesteś w miejscu, w którym jesteś i jesteś jedną z osób, która zarządza tak dużą organizacją i do gratulacji dojdziemy, jak to tutaj wygląda i pokażemy Wam tutaj jakieś zajawki. Ale powiedz, jak to się stało, że jesteś tutaj w tym miejscu, opowiedz trochę o klubie. To może faktycznie zacznę od tego w ogóle, skąd idea parku tenisowego Olimpia. No i tutaj ukłony należą się mojemu szefowi, prezesowi Krzysztofowi Jordanowi, który jest pasjonatem sportu tenisa. No i wymyślił sobie taką misję na swoje życie, aby powołać właśnie do życia klub tenisowy, rozwijać go. No i szczerze mówiąc, myślę, że to był taki jego pomysł na emeryturę, który bardzo dobrze i skutecznie realizuje. Natomiast jeśli chodzi o moją obecność w tym klubie, no to faktycznie przypadła ona na moment powstania klubu, czyli w 2010 roku. Byłam studentką Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Pasjonowałam się tenisem. No i powiem szczerze, że poszukiwano tutaj instruktora do gry z dziećmi podczas półkolonii. I tak dostałam ofertę pracy, z której skorzystałam. Po pierwszym dniu zapytano mnie, czy mogę zostać do końca tygodnia pierwszego turnusu. Pod koniec pierwszego turnusu, czy mogę zostać do końca wakacji. A ostatniego dnia wakacji zaproponowano mi pracę jako trener. I to była ta ścieżka sportowa, o której wcześniej zawsze marzyłam. Natomiast klub się rozwijał, bo to były same początki istnienia. Obiekt już jest oczywiście starszy, natomiast działalność taka sportowa w tym obiekcie rozwijała się właśnie w tym roku 2010. No i jak zaczęłam grać treningi, rozwijały się te godziny, no to należało stworzyć szkółki, zorganizowany twór tutaj na tym obiekcie. No i gdzieś tam zaczęłam wykazywać takie zdolności i wolę organizowania różnych rzeczy. No i pamiętam po pierwszym roku tutaj działalności i jako trener i właśnie organizując różne tutaj przestrzenie, prezes stwierdził: Ewelina, widzimy duży potencjał tutaj w zarządzaniu, może chciałabyś pomóc nam tutaj tworzyć klub i dołączyć do sztabu osób, które wpływają na kształt tego miejsca. No i tak to się zaczęło i to było już w sumie 14 lat temu. Słuchaj, no za kształt gratulujemy, bo nie wiem, czy część z Was tutaj była, czy nie, ale jeśli nie, to serdecznie Was zapraszamy. Powiedzmy sobie szczerze, bo część naszych widzów jest z całej Polski, jesteśmy w Poznaniu, słuchajcie, to jest poznański klub, park tenisowy Olimpia. I serdecznie Was zapraszam, bo sam wjazd tutaj robi olbrzymie wrażenie, bo wjeżdża się, jesteśmy praktycznie w centrum miasta, a wjeżdża się parkiem, trochę takim lasem.
No i to, co tutaj stworzyliście, robi naprawdę olbrzymie wrażenie. My widzimy tylko jakąś część, pokażemy przebitki tutaj, żebyście mieli okazję zobaczyć, co stworzyliście przez te ostatnie 14 lat. Więc naprawdę gratulacje, bo jest to imponujące i samo miejsce przebywanie tutaj w tym miejscu jest po prostu wyśmienite. No. Interesuje nas też w ogóle tenis jako dyscyplina sportowa, kogo przyciąga, kto się w niej odnajduje. To może opowiesz o sobie, jak u Ciebie się zaczęło to zainteresowanie, czy już od dziecka, czy to na studiach na AWF-ie odkryłaś? Jeśli chodzi o tenis, to grać zaczęłam już jako dziecko, natomiast zupełnie taką ścieżką amatorską, rekreacyjną. Natomiast w momencie, w którym rozpoczęłam studia i tam mieliśmy przedmiot, tenis, miałam genialnego prowadzącego, który w sposób taki bardzo metodyczny pokazywał nam po prostu, jak prowadzić zajęcia, jak nauczać ludzi. I powiem szczerze, to był taki moment, kiedy stwierdziłam, super, chcę to robić w przyszłości, chciałabym uczyć ludzi grać w tenisa. I powiem szczerze, jakby sport był zawsze ze mną bardzo blisko, ja uprawiałam różne dyscypliny. No i jakby widziałam swoją przyszłość w zawodzie trenera. Więc ta początkowa oferta pracy, którą dostałam tutaj w klubie jako trener, no była dla mnie olbrzymim wyróżnieniem i cieszyłam się niesamowicie, że będę mogła właśnie w taki sposób jakby to swoje zawodowe życie spędzić. Nigdy wcześniej nie myślałam o tym, żeby być menadżerem klubu tenisowego, natomiast w trakcie pracy i w trakcie działalności tutaj w klubie, kiedy zaczęłam organizować różne rzeczy, stwierdziłam, że to jest też super sposób na życie i dzięki temu nadal jestem w sporcie i przy sporcie. Mogę kreować ten sport, mogę mieć wpływ tak naprawdę na jeszcze więcej rzeczy dookoła tego sportu niż tylko bycie trenerem i prowadzenie zawodników. W związku z tym, no tak to się zaczęło i dlatego tutaj jestem. Ewelina, jeszcze dopytam, ile miałaś lat, jak zaczynałaś grę w tenisa? Myślę, że byłam nastolatką, myślę, że w wieku 14-15 lat. Natomiast to nie były regularne treningi, to były totalne początki. Partnerem kanału Wywiadownia Gospodarcza jest Park Tenisowy Olimpia. No dobra, to idźmy w tym kierunku, poszliśmy już do Twoich studiów, trenerka, zaczęło się tutaj w 2010, żeby to podsumować i tak naprawdę z perspektywy tego profesora czy wykładowcy z AWF-u, powiedz mi, on Cię w jakiś sposób zaszczepił, zapragnęłaś być trenerem, ale co ze szkoły, z takich umiejętności dla trenera, dla Ciebie, przydało się najbardziej i czy ewentualnie pomogło do zarządzania w ogóle tutaj zespołem, klubem? Jak to wygląda? Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wiele cech, które muszą być obecne w życiu trenera, myślę, że muszą być również obecne w życiu menadżera. Z takich najważniejszych kwestii poruszyłabym jakby myślenie strategiczne. Jeśli chcemy prowadzić zawodnika, nie możemy myśleć o nim, o tych treningach w kategorii jednostek, tylko w kategorii jednostek, które składają się na długofalowy proces. Myślę, że dokładnie ta sama jakby procedura przekłada się na zarządzanie klubem. Jeżeli żyjemy z dnia na dzień, to pewnie nie osiągamy takich celów i rezultatów, które moglibyśmy osiągnąć. Natomiast w przypadku, w której opracowujemy strategię, a tak staramy się działać właśnie w naszym klubie, to możemy trochę z lotu ptaka spojrzeć na organizację, wyznaczać ambitne cele, no i krok po kroku do nich dążyć. W kuluarach jeszcze przed rozmową powiedziałeś rzecz w ogóle zdumiewającą, że o ile w wielu sportach ten stan flow zawodnika można uzyskać przy wyjściu na murawę na boisku i potem już potem skończyć skupienie dopiero po zawodach, to w tenisie tak nie jest. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Tak, osobiście uważam, że tenis to bardzo trudny i wymagający sport, właśnie ze względu na tą kwestię, którą poruszyłeś, na kwestię koncentracji. Jakby mecz trwa godzinę, dwie, czasami trzy, czasami jeszcze dłużej i zawodnik jest w ciągłej fazie koncentracji, kiedy podchodzi do serwisu, rozgrywa piłkę, następnie kończy się akcja, następuje moment dekoncentracji, rozluźnienia, po czym po kilku sekundach, minutach znowu wchodzi w stan koncentracji i tak naprzemiennie przez długotrwały okres czasu. Myślę, że jest to niebywale trudne. Sama osobiście też wiem, że trenując,
można tą koncentrację utrzymać przez jakby całą jednostkę treningową, natomiast wchodząc na warunki meczowe, wchodząc na mecz, jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż w sytuacji treningowej. To sprawia, że tenis jest naprawdę wymagającym sportem, no i też myślę, że odrobinę samotnym. O, dziękuję, że dopowiedziałaś, bo też to wybrzmiało w kuluarach. I to jest takie duże podbicie, bo chyba część z widzów albo w ogóle z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, z jakim obciążeniem ten zawodnik się mierzy i że faktycznie jest totalnie samotny, tak? Szczególnie kiedy wchodzi na mecz, na którym zapełnione są trybuny, są emocje i trzeba się zderzyć z różnymi, nie wiem, swoimi jakimiś takimi, wiesz, przeciwnościami, nie? Wyzwaniami. Więc to jest bardzo ciekawe, fajnie, że to poruszyłaś. Tak, mówi się często o tym, że w tenisie zawodnik grał nie przeciwko zawodnikowi po drugiej stronie siatki, tylko grał przeciwko sobie albo grał z samym sobą. Czyli oznacza to właśnie, że próbował opanować te emocje, próbował wejść w mecz. No jeśli chodzi o tą samotność, to słuchajcie, no tak, jakby rozpoczynając nawet od procesu, kiedy zawodnik jest jeszcze dzieckiem, no to w czasie meczu on musi sobie poradzić na tym korcie sam. Przez cały mecz oczywiście ma trenera, ma rodziców na trybunie, ale oni nie mogą mu udzielać wskazówek, więc od początku do końca jest zdany na siebie, na to, jak sobie sam poradzi z emocjami, jakie decyzje taktyczne podejmie. Na pewno jest to taka szkoła życia, można powiedzieć. Okej, czyli jest rozgraniczenie pomiędzy treningiem a meczem i ktoś, kto sobie świetnie radzi na treningu, może być dużo słabszy na korcie. To jest tak? bardzo częsty przypadek. Wiele osób, które trenuje, są tak zwane mistrzami treningów, a wychodzą na mecze i nie do końca potrafią te umiejętności pokazać, które pokazują na treningu, ze względu właśnie na umiejętność zapanowania nad emocjami. Jeżeli jakby ten trening jest równy na każdym poziomie, czyli zarówno na poziomie technicznym, taktycznym, jak i mentalnym, to dzięki temu ten zawodnik jest w stanie przełożyć te swoje umiejętności, pokazać, co naprawdę potrafi. Natomiast jeśli często ten aspekt mentalny jest pomijany w procesie treningowym, no to mamy sytuację zawodnika z piękną techniką, z super opanowanymi sytuacjami taktycznymi, ale nie dającymi rady niestety na poziomie mentalnym. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków Wywiadowni Gospodarczej, za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostojskiego, pod nazwą Ostroja Inspiracji. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty na to, jak odnieść sukces w życiu i w biznesie. Także są w środku podpowiedzi, refleksje naszych gości, link w opisie, a ja zapraszam. Wiesz co, ja się jeszcze zastanawiam, myśląc z perspektywy, bo też to wybrzmiało w kuluarach, że no, jak pewnie większość sportów, warto zaczynać od dziecka. Tylko pytanie właśnie, jaki wiek jest najbardziej prawidłowy albo idealny do tego, żeby nasze dzieci rozpoczęły tą przygodę z tenisem i czy tak naprawdę można w każdym wieku, nawet jako dorosła osoba też grać. Może warto, żeby to wybrzmiało, bo ktoś może ma jakieś niespełnione marzenia i chciałby też po prostu nauczyć się techniki i grać po prostu lekko i żeby sprawiało mu to przyjemność. Więc tak, jak najbardziej tak. Tenis jest takim sportem, który można rozpocząć tak naprawdę w każdym wieku i mamy tutaj w klubie przykłady osób, które rozpoczynały swoją przygodę z tenisem już na emeryturze. Mamy też ciekawy przypadek, o którym powiem, bo myślę, że jest warty zaznaczenia. Mieliśmy takiego pana starszego, który grał praktycznie codziennie w tenisa, natomiast miał jakąś kontuzję prawej ręki. I słuchajcie, w wieku 67 lat stwierdził, dlaczego nie, zacznę grać lewą ręką. I słuchajcie, przestawił się na tą lewą rękę i uprawiał ten sport i uprawia go nadal, grając lewą ręką, co w ogóle wydaje mi się, że jest fantastyczną sprawą też dla mózgu, no, genialne, więc zawsze go podajemy jako przykład, że jak się chce, to można.
w naszym klubie też uruchomiliśmy niedawno nową dyscyplinę sportu, pickleball. To jest dyscyplina pochodząca ze Stanów Zjednoczonych i ona ten próg wejścia ma odrobinę niższy ze względu na jakby umiejętności gry, ponieważ kort jest mniejszy, są piłeczki plastikowe z otworami, które latają wolniej. Dzięki temu jest to też taka alternatywa dla osób, które może niekoniecznie chciałyby rozpocząć grę w tenisa, że mogą również w pickleballa. Natomiast wrócę do początku pytania, w jakim wieku dzieciaki rozpoczynają grę. No i może tutaj posłużę się trochę modelem szkolenia w naszym klubie. Zaczynają dzieci w wieku lat nawet 3. Natomiast od 3 do 5 roku życia to jest specjalny program stworzony dla dzieci pod nazwą tenisówka i tutaj dzieci tak naprawdę mają trening ogólnorozwojowy w świecie tenisa. One się bawią tenisem, spędzają Forma czas zabawy na korcie. Tak, to jest bardziej trening ogólnorozwojowy zdecydowanie, ale właśnie w otoczeniu tenisowym. Jakby już sobie oswajają ten się świat z tym tenisa. światem. Tak, no więc to jest taki początek. Natomiast jeśli mówimy potem o takim trenowaniu zawodniczym, no to myślę, że taki optymalny czas, żeby rozpocząć, to jest wiek 6 lat. To jest wiek 6 lat i wtedy rozpoczynamy na początku stopniowo, 2 treningami w tygodniu, potem 3, aż dochodzimy do 5 treningów tygodniowo, rozszerzone o treningi motoryczne, już taki program w pełni sportowy. Okej, a można zdefiniować coś takiego jak talent sportowy w tenisie? Myślę, że tak, choć może zdefiniować tak Aha, zupełnie albo to, tak dać taką wskazówkę rodzicom, że takie Tak. dziecko się nadaje. Tak, i od jakiegoś czasu prowadzimy częste rozmowy z trenerami w klubie na ten temat. W związku też z powołaniem w naszym klubie akademii dla zdolnych zawodników, próbowaliśmy właśnie rozpatrywać to w kategorii, kto jest talentem tenisowym. I w naszej opinii, bazując na tym naszym doświadczeniu i przerobieniu naprawdę bardzo dużej liczby zawodników, stwierdzamy, że największy talent mają ci, którzy lubią rywalizację. Słuchajcie, nawet nie chodzi o ten aspekt związany z taką motorycznością, choć to oczywiście też, no bo jeżeli ktoś kompletnie nie ma koordynacji, czy nie lubi sportu, Jasne. no to jest się oczywiste. Wiadomo, że się nie nadaje. Tak, to jest oczywiste, natomiast jeśli lubi rywalizację, to ma potężny handicap na starcie. Okej, że jest to sport czysto rywalizacyjny. Absolutnie tak. I myślę, że to, o czym mówiliśmy na samym początku, że mamy mistrzów treningu, a niekoniecznie przekłada się to na zwycięstwa później w turniejach, no to właśnie jeżeli mamy osoby, które tą rywalizację lubią, to one wręcz wychodzą na jeszcze wyższy poziom właśnie podczas rywalizacji. Dlatego ten jakby gen rywalizacji postrzegamy jako to coś, co różnicuje osobę uzdolnioną sportowo od osoby utalentowanej w tenisie. Okej, że jak ktoś ma taką zmysł rywalizacyjny, to raczej nie będzie tym mistrzem treningu, tylko będzie mistrzem kortu i będzie wychodził na wyższy poziom. Tak jest, dokładnie. Wiesz, ja tak. słuchając też Was i obserwując też i różnych zawodników, część z nich zostaje zawodowcami, część z nich przechodzi później, zajmuje się zupełnie czymś innym, ale mam wrażenie, że ten tenis daje takie dobre podwaliny do ułożenia sobie w ogóle samego siebie, nie? I nauczenia pokory, bo przegrywać no nie każdy potrafi, a jednak tu no możesz przegrać nawet tak jak mówisz, być świetnym technicznie na treningach, wychodzisz na mecz i dostajesz tak naprawdę mecz do tyłu. No i wydaje mi się, że ta pokora jest fajnym fundamentem później do wystartowania w cokolwiek innego w życiu, tak? Bo ta rywalizacja jest potrzebna na każdym etapie, wydaje mi się, naszego życia, szczególnie zawodowego. Ale myślę, że to jest taka, nie wiem, czy mogłabyś do tego coś dodać, jako co taki tenis daje dzieciakom, czy nawet osobom, które przychodzą jako osoby dorosłe, tak? Tak, bardzo chętnie to skomentuję, bo faktycznie przedstawiając jakby ścieżki rozwoju dla zawodników, jedną z opcji jest to, że ten zawodnik w przyszłości będzie, wiecie, zawodnikiem notowanym w rankingach WTA i ATP, ale umówmy się, to jest ścieżka wybitnie trudna dla niewielu zawodników. Natomiast tych dróg, które stwarza tenis, jest bardzo wiele. I fajnym przykładem, jakby co daje tenis
osobom, czy dzieciom, które wiecie, trenowały jakby przez całe swoje życie ten tenis, a na końcu nie zostały tym zawodnikiem, jest na przykład ścieżka studiów w Stanach Zjednoczonych. I to jest bardzo taka popularna ścieżka. Kilkoro naszych zawodników już z niej skorzystało, czyli przez całe życie trenują tenisa. I okej, nie są na takim poziomie, żeby rywalizować później i robić to zawodowo, natomiast pozwala im to zdobyć stypendium na uczelniach zagranicznych i reprezentować drużynę akademicką. I dzięki temu mają sfinansowane studia i oprócz tego nadal rozwijają się tenisowo, bo grają w drużynie w tenisa. Słuchaj, to jest genialny tip, naprawdę. To, co powiedziałeś, genialne. Przychodzą do uczelni trochę już jak gwiazdy, nie? Reprezentanci. Tak, ale Absolutnie przede tak. wszystkim mają drogę otwartą. Tak. Wiadomo, że na te uczelnie jest ciężko się dostać, a w tych sytuacjach, jeśli ktoś marzy o Stanach chociażby Zjednoczonych, to Dokładnie. może się okazać, że z Poznania ma trampolinę do Stanów, tak? Więc genialne, Tak fajnie, że o tym zupełnie powiedziałeś. szczerze, część, myślę, rodziców decyduje się właśnie od początku na taką ścieżkę. Wie, że niekoniecznie chce, żeby... Oczywiście, jeżeli w toku procesu treningowego okaże się, że to dziecko, zawodnik jest hipertalentem i marzy o tym, żeby być numerem 1 na świecie, bo zdarzają się takie przypadki, no to jasne, że tak. Ale dla wielu ta ścieżka właśnie związana ze studiami jest takim głównym celem. Poza tym jakby ścieżek jest wiele. Mamy też zawodników, którzy kończą karierę zawodniczą, idą na studia, ale zostają trenerem. I jednocześnie studiując, rozpoczynają swoją karierę trenerską, mają szansę z jednej strony na zarabianie pieniędzy, z drugiej strony też na rozwój siebie, tak? Już w sposób nie jako tylko uczeń, student, ale również jako osoba, która już się zawodowo rozwija. Więc to też jest świetny handicap do rozwoju, czy potencjalnie w przyszłości późniejszych, czy biznesów, czy w ogóle kariery, jaka przed nimi stoi. No bo faktycznie ten tenis jest sportem, który te cechy wolicjonalne rozwija, myślę, jak mało który. A powiedz takich rzeczy, kto się bardziej emocjonuje, czy przejmuje meczem? Młody zawodnik czy rodzice? No i to jest trudne pytanie. Dołóżmy jeszcze do tego teamu trenera, który też się emocjonuje. No myślę, że każdy na swój sposób. Każdy na swój sposób. Tak jak powiedziałam, zawodnik na korcie jest sam. To, co przeżywa na tym korcie, często jest niewidoczne dla oka, a wiemy, że dzieje się tam bardzo dużo. A z kolei rodzice, czasami widzimy ich reakcje, czasami też ich nie widać, a swoje, że tak powiem, w głębi duszy przerabiają. Na pewno to jest dla obu stron bardzo wymagające. To tu muszę dopytać, no bo jesteś i po stronie trenerskiej, i po stronie zawodniczki. Co w takiej sytuacji tak naprawdę mając rodziców, trenera, co jest najlepsze dla zawodnika? Co ty dałabyś jako taką wskazówkę, będąc chociażby samym takim zawodnikiem grającym na meczu, co jest najlepsze twoim zdaniem, żeby taki zawodnik otrzymał od rodziców, trenera i Może pozostałych? lepiej, żeby rodziców nie było na meczu. Czasami pewnie tak. Natomiast to, co uważam, że co jest olbrzymią wartością jakby w rozwoju zawodnika i co w mojej opinii powinien otrzymać zawodnik od swojego teamu i mówiąc team mam na myśli trener, klub i rodzice, bo nie ma teamu bez rodziców, Zgadzam się. absolutnie. To jest budowanie jego pewności siebie. Budowanie jego pewności siebie, bo nie będzie dobrego zawodnika, jeżeli będziemy mieć dziecko, które tej pewności siebie jest pozbawiane, tak? Czyli pełnego wsparcia. Pełnego wsparcia, akceptacji dla różnych zachowań, które są na pewnym etapie po prostu, są procesem, tak? I jakby zawodnik się zmienia, rozwija, natomiast no to wsparcie jest bardzo ważne. No i też zrozumienie dla często tych zachowań, które może czasami wydają się nieakceptowalne, a one mogą być czasami po prostu formą wyrazu emocji, bo jeszcze zawodnik nie wypracował sobie strategii, które... Jak to upuścić, nie? Tak, które będą jak gdyby funkcjonalne, bo czasami one są dla publiczności, dla rodzica nieakceptowalne, bo nie wiem, krzyczy już za rakietą, okej, ale w ten sposób on uwalnia te emocje. Może to jest lepiej, niż że te emocje trzyma w sobie. Nie? Natomiast fajnie mieć w teamie trenera mentalnego czy psychologa sportowego, który pomoże w kształtowaniu prawidłowych nawyków, w lepszych sposobach uwalniania tych emocji. Więc moja wskazówka jest taka, reasumując, budowanie pewności siebie i jeżeli jest z tym jakiś kłopot, niezrozumienie, to jak najszybsze wdrożenie konsultacji z trenerem mentalnym. Super.
Zresztą jest nawet takie nagranie, pierwszy wywiad z Nowakiem Dżokowiczem z lat 90., to nie wiem, rok 93, 5, gdzie on był takim chłopcem małym i zapytany, jakie ma plany, mówi, że trenuje, żeby być mistrzem świata. Było to lat temu 30. No robi wrażenie do dzisiaj po prostu, bo to się po wielu latach sprawdziło, czyli już miał taką psychikę, chyba jak taki czołg po prostu, nie? No, muszę przyznać, że faktycznie są dzieci, które mają odwagę marzyć i jeżeli takie dzieci nam się trafiają, to my też, że tak powiem, przy nich stajemy się odważniejsi z myśleniem Wszyscy o tym. kwitną, nie? Wszyscy kwitną. Myśleniem o tym, jak mu pomóc, żeby te marzenia spełniać. To się nie zdarza często, że z taką odwagą dzieciaki mówią o tym, ja chcę być numer 1, ale zdarzają się. Ewelina, przed nami wyjątkowe wydarzenie i chciałbym dopytać, jakie macie wyzwania takie organizacyjne, które stawia przed Wami Enea Poznań Open i jakie są plany na tą 30. edycję i trochę powiedz więcej o tym, co to za wydarzenie. Po pierwsze, wspomnę o tym, że Enea Poznań Open to Challenger ATP, czyli jedno z 3 takich wydarzeń w Polsce. To jest międzynarodowy turniej zawodowego tenisa mężczyzn. I faktycznie mamy tę przyjemność, że w tym roku odbędzie się 30. edycja, z czego jesteśmy niezwykle dumni. Sam turniej, w ogóle ta koncepcja realizacji tego olbrzymiego wydarzenia dla nas wziął się stąd, że jest to też wyraz naszej strategii w kontekście tworzenia sportu. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o młodych zawodnikach, którzy uczestniczą w procesie szkoleniowym i marzymy o tym, że może w przyszłości będziemy mieć swojego reprezentanta w turniejach Wielkiego Szlema. Tak, właśnie Enea Poznań Open jest turniejem, który daje szansę młodym Polakom na zdobycie pierwszych punktów ATP. I tak się w historii działo. Jerzy Janowicz, Hubert Hurkacz czy Max Kaśnikowski to zawodnicy, którzy zwyciężali w naszym turnieju. No i dzięki temu zwycięstwu zdobyli sporo punktów do rankingu ATP i dzięki temu trochę się nazywamy trampoliną do ich sukcesu, bo po prostu wskoczyli na wyższy ranking w ATP i mogli zacząć startować w turniejach wyższej rangi. No i to niewątpliwie przełożyło się na ich rozwój. W związku z tym jakby Challenger jest dla nas taką wisienką na torcie, bo umożliwiamy rozwój tym zawodnikom tuż przed tym, wiecie, całe życie trenują i dzięki niemu, wygrywając, mają szansę po prostu na to, żeby rywalizować, dostawać się na wyższe rankingi i już powoli w tym zawodowym tenisie mocno oznaczać swoją obecność. To po Jerzym Janowiczu już wtedy było widać temperament, z którego znany jest w świecie tenisa? Powiem tak, absolutnie tak. Już na turnieju było widać temperament Jerzego Janowicza na turnieju, było widać koncentrację, przygotowanie i profesjonalizm Huberta Hurkacza, a w tym roku mieliśmy okazję oglądać waleczność, determinację Maxa Kaśnikowskiego. Wow, naprawdę super osiągnięcia. Chcielibyśmy pójść chyba jeszcze w wartości, jakie budujecie w społeczności tutaj w Parku Tenisowego Olimpia. I chciałbym zapytać, w jaki sposób angażujecie amatorów oraz rodziców młodych sportowców, o ile w ogóle angażujecie. Tak, oczywiście organizujemy przestrzenie dla naszej społeczności w taki sposób, abyśmy mogli wspólnie te wartości tutaj kultywować. No i co, jakby najważniejszą kwestią, która jest jakby oczywista dla nas jako klubu tenisowego, no jest wartość aktywności fizycznej. Popularyzujemy, stwarzamy przestrzeń, stwarzamy treningi, możliwości do uprawiania sportu, zarówno dla dzieci, dorosłych, rodziców, seniorów. Tak naprawdę każda grupa wiekowa znajdzie tutaj miejsce dla siebie i sposób na spędzanie czasu w aktywny sposób. Jest to dla nas niezwykle ważne, no bo jakby dlatego powstał klub sportowy, tak? Dlatego jesteśmy klubem, a nie biznesem. Natomiast jakby mamy też szersze spojrzenie na taki rozwój, powiedziałabym, holistyczny, jeśli chodzi o zdrowie ludzi. Kilka lat temu powołaliśmy do życia Level Up, nasze studio treningu personalnego i fizjoterapii, ponieważ chcieliśmy połączyć funkcję sportową, czyli uprawiam sport aktywnie, ale jednocześnie dbam o siebie, przygotowuję to ciało do wysiłku fizycznego. Jeżeli coś się wydarzy, to skorzystam z fizjoterapeuty bądź osteopaty. Oprócz tego mam możliwość skorzystania z usług dietetyka, więc chcemy bardzo kompleksowo po prostu podchodzić do zdrowia.
W tym celu również planujemy w tym roku rozbudować obiekt o kolejne usługi związane z taką regeneracją i mam tu na myśli konkretnie sauny. Stworzymy sauny outdoorowe, które pozwolą na relaks, na regenerację po treningach. No a jeszcze w takim szerszym ujęciu no, chcielibyśmy, żeby ten klub, korzystając z jego pięknego usytuowania w Zielonym Klinie w Poznaniu, pomiędzy ogrodem dendrologicznym a ogrodem botanicznym, chcielibyśmy tutaj stworzyć taki mały szlak turystyczny, gdzie moglibyśmy być odwiedzani również przez szkoły, przez dzieci i na tej ścieżce, którą chcemy utworzyć, dzieci będą miały możliwość poznania jakichś zasad związanych z przyrodą, ekologią, ale też ze sportem. Jesteśmy podcastem biznesowym, nie możemy, to znaczy możemy, ale chcemy zapytać o klub biznesu Parku Tenisowego Olimpia. Co to jest, jak można dołączyć? No, możesz powiedzieć coś więcej na ten temat. Tak, powiedziałam wcześniej, że jesteśmy klubem sportowym, a nie biznesem i to potwierdzam. Natomiast uważam, że jesteśmy takim nowoczesnym klubem tenisowym, szczególnie jeśli chodzi o polski tenis, ponieważ staramy się działać w oparciu o własną działalność. Jakby jest dla nas bardzo ważne to, abyśmy finansowo byli stabilni. Między innymi po to, żeby móc wspierać zawodników. Dlatego nie jesteśmy klubem, który funkcjonuje tylko w oparciu o dotacje, bo wiem, że takie funkcjonują w Polsce, ale staramy się mieć własną działalność, staramy się pozyskiwać sponsorów i również pozyskiwać dotacje. I jakby te trzy nogi składają się na naszą stabilność. I właśnie jednym z pomysłów związanych z chęcią pozyskiwania sponsorów głównie po to, aby wspierać młodych zawodników, którzy na tym etapie takiego sportu wyczynowego naprawdę potrzebują wsparcia. Pomysłem było to, aby powołać do życia klub biznesu. No i jest to właśnie taki wyraz jakby skorzystania z tego potencjału, który tkwi w naszych klientach. Tak naprawdę na naszym obiekcie dziennie przybywa mnóstwo osób związanych z biznesem, którzy dbają o swoje zdrowie poprzez grę w tenisa, ale też są sympatykami tenisa, sympatykami młodych zawodników, więc chcieliśmy ten potencjał wykorzystać. No i powołaliśmy do życia właśnie klub biznesu. Znaczy ja uważam, że to jest genialne połączenie, dlatego że to jest coś naturalnego, co macie w sobie. I ten networking, który dzieje się tak czy inaczej między wami, bo stajecie się taką tenisową rodziną, mam wrażenie. A ten biznes, jeśli jest normalny, naturalny, to on jest też czymś, co wywodzi się jedno z drugiego, uważam. I myślę, że forma klubu biznesowego, was jako klubu tenisowego jest czymś wyjątkowym, dlatego że często ci ludzie, chociaż którzy prowadzą biznes, mają jednoznacznie, czy mają szansę w ogóle skorzystania z czasu z dzieciakami, bo oni mogą pograć, również z nimi nauczyć się spędzić razem jakoś czas, a dlaczego nie przy okazji nie wspierać klubu, no, który, tak jak doskonale wiemy, no, musi się z czegoś utrzymywać. No, to wszystko, co tu widzimy, no, nie bierze się z nieba, tylko po prostu no, trzeba na to zapracować, albo to po prostu zwyczajnie sfinansować. Więc my absolutnie zachęcamy osoby, które chciałyby skorzystać z takiej możliwości bycia sponsorem i pokazywania się gdzieś tam, że wspieramy dyscypliny sportu, wspieramy sportowców, no bo dzięki wam, waszej pasji, którą absolutnie macie i czuć ją z każdej strony. Mam nadzieję, że wy też to widzicie. Tak, czuć to, widać to w każdym detalu. Tak, to naprawdę jest to imponujące i ja osobiście się bardzo cieszę, że mieliśmy okazję się spotkać, poznać, bo to, co tutaj stworzyliście, jest naprawdę czymś wyjątkowym i czuć tą siłę taką, którą zbudowaliście. I naprawdę no, trzymamy za was kciuki i jeszcze raz wielkie gratulacje za to, co robicie całym zespołem, tak? Więc no naprawdę wow. Dla tych dzieciaków jest też to doping po prostu, nie? Tak, Że ktoś w nich wierzy w ich talent i w ich determinację. Tak, jeśli mogę, to chętnie rozwinęłabym jeszcze ten wątek sponsoringu, ponieważ Idźmy. z jednej strony ten klub biznesu jest wspaniałym tworem właśnie z takim konsolidującym tą naszą społeczność tutaj i cudowne jest to, że widać, że te osoby, które dołączają, na początku, które dołączą, te pierwsze, to były osoby stricte związane z tym klubem, które powiedziały super, macie fajny program, chętnie go wesprzemy i tak naprawdę wydaje mi się, że to był w ogóle pierwszy motyw ich chęci współpracy, czyli pomoc w rozwinięciu klubu i pomoc we wspieraniu zawodników, a przy okazji te korzyści biznesowe.
Teraz jesteśmy już po 5. bodajże spotkaniu klubu biznesu i widzimy, jak on się rozwija. Dołączają do nas podmioty z zewnątrz, które dołączając do klubu biznesu zaczynają również przygodę z tenisem, więc to fantastycznie się napędza. No a przede wszystkim to, co jest taką wartością, którą widzę dla biznesu w naszym tutaj klubie biznesu, jest to, że że ta oferta jest szyta na miarę. To jest oferta szyta na miarę, czyli to jest takie wsparcie, które może być dla lokalnych podmiotów. Z jednej strony możemy tutaj wykorzystać potencjał networkingu, możemy pokazać się na obiekcie, tak, gdzie tygodniowo przebywa 3000 osób. Możemy też skorzystać z możliwości jakichś naszych social mediów, e-mail marketingu. Jakby tych możliwości jest naprawdę wiele. A każdemu zależy na czymś innym. A będąc w takiej współpracy z nami całorocznej, my możemy też tę współpracę kreować w trakcie. Możemy sprawdzać, co działa. Tak, bo nowe pomysły dopiero się pojawiają. Tak, i to właśnie cały czas się dzieje. Jakby partnerzy przychodzą do nas, jakby są aktywnymi uczestnikami tej współpracy. To jakby właśnie ta współpraca nie jest bierna, ona jest bardzo aktywna. No i dzięki temu możemy tę współpracę cały czas moderować tak, żeby ona była korzystna dla obu stron, bo z naszej strony klubu bardzo nam zależy na tym, aby nie tylko pozyskiwać partnerów, ale przede wszystkim, żeby te współprace były długofalowe. A wiemy, że żeby współprace były długofalowe, to po prostu musimy dać z siebie wszystko i dajemy z siebie wszystko. Wydaje nam się, że na ten moment wychodzi nam to nieźle. No i jakby w takim wątku myślę, że możemy sobie ten klub biznesu zamknąć. Natomiast jeśli chodzi o sponsoring, to jest jeszcze Challenger, o którym wspomnieliście. No to jest turniej z kolei, który ma potężne zasięgi medialne. No i tutaj jeśli chodzi o możliwość współpracy, to ona również istnieje. Pytałeś o wyzwania wcześniej związane z Challengerem, no to oczywiście wyzwaniem jest budżet. Wydarzenie takiej rangi pochłania Jest drogie, umówmy się. pochłania kilka milionów złotych. I żeby móc je realizować, po prostu my musimy ten budżet Znaleźć. Musi się zgadzać. Musi się zgadzać. I w związku z tym jakby istnieje dużo możliwości współpracy przy takim evencie. Bo są to zarówno współprace takie ekspozycyjne, zasięgowe, ale także możliwości dla działów HR czy dla działów employer brandingu, tak? No bo możemy to połączyć z możliwościami dla pracowników, dla partnerów. W trakcie wydarzenia jest też cały pakiet hospitality, z którego bardzo często korzystają nasi partnerzy i co wydaje się dla nich atrakcyjne. No i przede wszystkim jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że Challenger, oczywiście najważniejszy wymiar ma ten sportowy, tak, o którym mówiliśmy wcześniej, ale to, co staramy się robić od jakiegoś czasu, to wykorzystać tą tubę informacyjną, jaką jest to wydarzenie, do tego, aby promować postawy prospołeczne. W związku z tym wiele inicjatyw, które podejmujemy, które sygnalizujemy, są związane z akcjami ekologicznymi, z popularyzacją sportu wśród osób niepełnosprawnych. I to są piękne inicjatywy, które przy okazji wydarzenia sportowego również mogą zaistnieć i one również mogą być obszarem, w którym partner może chcieć się pokazać, przy których może być, który może wspierać nas i pomóc nam też takie inicjatywy prowadzić. Przy czym nawet sama nazwa Challenger jest fajna. Tak, absolutnie. prawda. Się dobrze kojarzy Dobrze i się tutaj kojarzy. Tak. Wyzwanie. podnosi energię, nawet jeżeli ją się słyszy. Nie? Tak. Więc to też przyciąga i osoby aktywne wśród zarówno zawodników, jak i pewnie sponsorów i widzów. No sport buduje relacje, nie? I myślę, że te relacje macie bardzo fajnie zbudowane. Kiedyś taki dużo starszy od nas przedsiębiorca przed odejściem na emeryturę zjedliśmy jakąś kolację w większym gronie i dał mi taką fajną wskazówkę, którą na pewno zapamiętam do końca życia. Ona tyczyła się szatni, która może się odnieść również do szatni sportowej. Że tak naprawdę biznes robi się w szatni, kiedy zabierasz płaszcz. Ja mówię, dlaczego? On mówi, słuchaj, jak z kimś spędzisz miło wieczór i ten ktoś będzie szedł z tobą do tej szatni, to znaczy, że naprawdę spędził z tobą miło wieczór. I na koniec on dopiero przy zabieraniu płaszcza, wychodząc do domu, zapyta, czym ty naprawdę się zajmujesz. I to będzie kilkanaście sekund, na które będziesz miał czas, żeby tylko przybić pieczątkę do tego, co zbudowaliście wcześniej. I myślę, że wy w sporcie robicie to samo i te piątki zbijacie w szatni, a później te relacje same się nakręcają i one wychodzą jedno z drugiego. I dlatego macie tak wiele dróg, które z jednej strony sport wychodzi do biznesu, biznes siedząc tam
zaczyna swoją jakąś przygodę sportową, więc naprawdę fajne skrosowanie tego wszystkiego, więc cieszę się z tego naszego programu i w samo uwielbienie teraz pójdziemy, ale naprawdę bardzo się cieszę, dlatego że daje nam możliwości spotkania tak wyjątkowych ludzi jak ty, jak wasz klub. I to jest coś świetnego, bo możemy zobaczyć to też na żywo, co się dzieje, co tutaj zrobiliście. Rozmawialiśmy i z Jarkiem, i z kilkoma osobami tutaj od was. Widzimy, co się tak naprawdę dzieje od strony kuluarów takich. I tylko potwierdza się to, o czym mówisz z każdej strony takiej biznesowej, że się tym życiowej. tenisem, sportem oddycha tutaj. Tak, jest po prostu przyjemnie, tak? Jest przyjemnie, więc naprawdę gratulacje. Ale ja bym chciał jeszcze pójść, żeby nie było tak miło. Chciałbym pójść w wasze plany. Jakie macie plany na te najbliższe lata, chociażby w jakiejś przestrzeni takich 5? Jak będzie ten klub wyglądał, co się tutaj będzie działo? Challenger na pewno będzie tym challenge'em, ale co jeszcze? Tak, no jakby jeśli chodzi o nasz obiekt, który no widzimy jak w tej chwili wygląda, on przez wiele lat się zmieniał i cały czas w naszej strategii mamy modernizację tego obiektu i rozbudowę o kolejne funkcje sportowe. Wspomniałam wcześniej, że całkiem niedawno wybudowaliśmy korty do pickleballa. Chcielibyśmy, aby w niedalekiej przyszłości była również u nas hala do pickleballa, czyli można uprawiać ten sport całorocznie. Bo to jest taki mniejszy kort, trochę gra się paletką taką chyba drewnianą. Rakietą taką małą, powiedzmy. I teraz hejt, tworzywa. nie paletka, tylko rakieta. Tak, jak już jesteśmy tutaj. Samo Trzeba było uwielbienie, już krzyczeć. masz lekcję pokory, dziękuję. Nie możemy powtórzyć. Ma zostać. Dobrze. Tak, więc mała rakietka, piłka z otworami, więc ona, że tak powiem, przemieszcza się po korcie dużo wolniej. No i ten próg wejścia dzięki temu w sport jest dużo prostszy. Powiem tak, zaskoczyło nas bardzo ciepłe przyjęcie tej dyscypliny. Tak jak mówię, ona w Polsce jest zupełnie nowa, więc nie wiedzieliśmy, czy będą chętni do gry w pickleballa, czy nie. Ale są i dlatego jest decyzja o tym, że chcemy, aby powstała hala i miała 4 korty do pickleballa. Dodam, że wymiar kortu do pickleballa jest identyczny jak kortu do badmintona i nie ukrywam, że myślimy o połączeniu tych funkcji, stworzenia po prostu hali do sportów rakietowych. Super. Ale jak No. cała hala do sportów rakietowych. Brzmi dumnie, prawda? No, fajnie. Brzmi na Albo patent odlotowo. brzmi. Odlotowo. Naprawdę. Tak, no więc na pewno hala. Chcemy też wykonać remont jednej z naszych hal tenisowych i co ważne, w związku właśnie z przyjętą przez nas strategią, że chcemy iść w kierunku ekologii, chcemy zmieniać się na lepsze i być fair wobec przyrody i świata. Chcielibyśmy, aby ta hala była, że tak powiem, nafaszerowana rozwiązaniami OZE i była takim przykładem, że można budować hale sportowe w sposób przyjazny dla środowiska, a dzięki temu eksploatacja tej hali będzie też, mamy nadzieję, że tak powiem, bardziej dla nas korzystna. Więc tak naprawdę przyjmujemy tu strategię win-win. No i mam nadzieję, że w przyszłości, jak porozmawiamy, to ta hala już tutaj będzie się prezentowała pięknie no i będziemy mogli być dumni z takiego obiektu. Okej, myślę, że zbliżamy się do końca. Powiedz mi jeszcze, czy są jakieś filmy hollywoodzkie, które pokazują tenis i jego głębie? Ciekawy wątek poruszyłeś, ponieważ to muszę o tym wspomnieć koniecznie, jeżeli powiedziałeś o filmach hollywoodzkich. W związku właśnie z wydarzeniem, tym 30-leciem naszego Challengera, planowaliśmy wykonać taki mały event związany z wyświetlaniem filmów tenisowych w przestrzeni jakiegoś tam czasu przed eventem, żeby już tą społeczność poznańską zachęcić do tego, powiedzieć, słuchajcie, my wyświetlamy filmy tenisowe, wkręcamy Taki się w festiwal robimy. Festiwal, tak, wkręcamy się w ten klimat tenisowy już teraz, bo przed nami wielkie wydarzenie, więc tak, coraz więcej w ogóle filmów powstaje. Jak powiedziałeś o fajnej nazwie Challenger, to pomyślałam również o filmie, który powstał całkiem niedawno, nawet nie wiem, czy jeszcze nie znajdzie się gdzieś w jakimś kinie, natomiast już się pojawiają na platformach, Challengers się nazywa właśnie. I cieszy się dużą popularnością. Więc tak, filmy powstają, jest ich coraz więcej, są bardzo ciekawe, często poruszają wątki te mentalne. No i w związku z tym właśnie taki pomysł na sposób promocji też naszego wydarzenia. Super, nie, no połączenie mega, no. Mega. Słuchaj, Ewelina, czy jest coś, co chciałabyś dodać od siebie w tej rozmowie? Coś, co powinno Podsumowując. uzupełnić?
No przede wszystkim chciałam Wam bardzo podziękować za zaproszenie, bo jest to dla nas naprawdę niezwykłe wyróżnienie, no bo pamiętajmy, że my nadal jesteśmy klubem sportowym, który stara się działać trochę nieszablonowo, ale sama obecność na Waszym kanale jest to dla nas naprawdę olbrzymia przyjemność i bardzo się cieszę, że mamy możliwość zaprezentowania naszej działalności szerszemu gronu, nie tylko lokalnemu tutaj z Poznania, ale także także z całej Polski, więc bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i mam nadzieję, że przełoży się to również na naszą dalszą działalność. Powiedz jeszcze kończąc, kiedy jest ten turniej? Turniej jest w czerwcu, zaczynamy 16 czerwca, turniej trwa od poniedziałku do soboty. 16 czerwiec 2025. 25, tak. I partnerzy, sponsorzy mogą do tego czasu Dołączać. dołączać. Tak, powiem więcej, to jest ten moment teraz, kiedy budujemy... Najlepiej to zrobić. Tak, tą społeczność. kiedy budujemy społeczność wokół turnieju, więc serdecznie zapraszam do kontaktu potencjalnie chętne osoby, aby przy takim wydarzeniu, myślę, wyjątkowym na skalę Polski się po prostu pokazać. Ewelina, Przy takim stoliku wypić sobie kawę już jako sponsor. no to O już jest w właśnie, ogóle... serdecznie zapraszam. Ewelina, serdecznie Ci dziękujemy za Twój czas, za to, że mogliśmy nagrać ten odcinek w sprzyjającej atmosferze naprawdę i pięknej aurze, więc bardzo dziękujemy. Kochani, Was zapraszamy do subskrypcji, do oglądania, polubiania naszych odcinków. Dzięki temu możemy zapraszać tak wyjątkowych gości i pokazywać Wam różne części Polski. A z drugiej strony zapraszamy Was do śledzenia parku tenisowego Olimpia. Wskażemy Wam wszystkie linki, dzięki którym będziecie mogli z łatwością do nich trafić. No i zapraszamy do następnych odcinków. Dzięki.